Dobra, dobra. Cześć, cześć. Zbliżam się do następnego spotu do sprawdzenia. Od dawna tu nie łowiłem. W ogóle to się zmieniło, nie? Ale tu się jakoś tak rzucało chyba na to drzewo. Także szybko, szybko jakieś zestawy wyciągniemy. No może być taki, nie? Haczyk. Taki haczyk, taki ten, fluorokarbon. Dobra, i pikierek niech leci do wody jak najszybciej. 10 metrów. Spodzik ostatnio przesłał Eddie. Tak, dobrze, patrzę, Eddie. No, czerwonego robaka. To chyba nawet z 2 trofki mu tu wyszły jazgarza, ale też no to miejsce zawsze było na sirotki, jazgarze, krąpie jakieś i takie tam, także bym chciał to sprawdzić. Zobaczymy, co mi tu wychodzi. Musiałbym jak najszybciej zestawy zrobić, jakieś powyciągać. Najlepiej jak najprostsze, nie? Najlepiej jak najprostsze tego typu. Także co? Ja sobie ustawiam sprzęty. Zobaczymy, co tu będzie wychodzić. Czy w ogóle będzie coś wychodzić? Jak coś wychodziło, to będzie film z tego. O, tam jest jakaś ryba. No i dobra jest. Spójrzcie zawsze ten sobie znaczek tam po lewej, czy się pojawił. Oj, leszcze prześladowcy. Aż mi się przypomina film, który ostatnio wrzuciłem na drugi kanał. Miał być na pierwszym, jak będzie dobry połów. A był dosyć taki średni. No w sumie nie najgorzej wyszło, bo taki przegląd ryb, które tam się wydarzyły na tym spocie, czyli łowiłem wtedy tu na tym cypelku. Tam właśnie masa leszczy podpływa, masa leszczy. No może być tak, że tu już się migracja wydarzyła, ale widzę, że ktoś wyciągnął jazgarza. Także no co, dobra, stoję, zobaczymy, odezwę się do was za chwilę, jak coś będzie ciekawego wychodzić. No, w końcu się tu coś dzieje i to na 3 kijach. Tak zacząłem się zastanawiać, co to będzie, ale ja mam wrażenie, że to będzie kolejny leszcz. To może być kolejny leszcz, chyba że jeszcze jest opcja, że to klenie będą podchodzić. Ja ostatnio miałem... Co to jest? No, to jest leszcz. Dobra, już myślałem, że to jakiś duży kleń. Krąb. Co te leszcze mnie prześladują? To jest prosty zestaw założony, a to też było tak celowo, no bo niższe poziomy niekoniecznie mają możliwość używania innych metod niż prosty zestaw. Ale no tragedia. Co ja z tym leszczem mam, to jest tragedia. O, tutaj jest to. No nie wiem. Nie wiem, czy mam w innym kierunku rzucać, czy o co chodzi. A jest tu jakieś branie. Zobaczymy tym razem. Chociaż 2 jazgarze. 2 jazgarze, mam raczecznicę. Też jakby brało. Raczecznicę by brały na przykład i brałyby muszle, to też byłaby jakaś wiedza. Goldbite można byłoby porobić. A tu teraz świnka podchodzi. Też te zestawy zaczynam miotać trochę w prawo, trochę w lewo, trochę inaczej niż żeby na to drzewo. O, jest jazgarz. Ale ten zestaw był w prawo chyba bardziej rzucony. Chyba tak. W ogóle pamiętam, kto to kiedyś pisał, że tutaj to ktoś bardziej łowił w tą stronę, może za to drzewo. Co? Przyznać się, kto to tam pisał w komentarzu kiedyś. Ale to było bardzo, bardzo dawno. Zobaczymy, co tym razem. O, okonek. Okonek rzucony bardziej w lewo. Ten spot w ogóle to taki mocno uniwersalny zawsze był, bo tutaj różne misje się zaliczało. Nieraz płotki podchodziły fajne też do zaliczenia. Ale tu też można było na spławik połowić fajnie. Ale póki co widzicie, mocno gruntówki mam rzucone. To chciałbym wiedzieć, jakie tu ryby wychodzą. Miałem być tu na tych jazgarzach. Ewentualnie sirotki jakieś pojedyncze, a daje nam takie ryby, jak daje. Dobra, zobaczymy, co to. Już mi druga ryba spadła z tego zestawu. I tu też, patrzcie, nie ma ryby. Co jest grane? Tu jest taki haczyk, 24. No nie wiem. Zastanawiam się. Tam było branie. O, jest krąpik. Krąpik trochę bardziej w lewo rzucony. Ładny. Ładny.
Czyli kolejny taki multispot ryb, żeby łowić. To jest dużo. Na pewno jest to fajny spot pod wbijanie procentów na gruncie. To co ostatnio mówiliśmy i pisałem. Często są pytania, jak wbijać te procenty końcowe. Ja nałowiłem, ale nabijałem te procenty właśnie nakrętem strumyku najczęściej, łowiąc na tym koncie bez konta premium. Także jeden zestaw był prosty, drugi na przykład był tam, nie wiem, o tak jak mam tu koszyk w pętli, tu na trzecim gdzieś tam zakładało się przelotowy, metody 3 różne. Nie wiem, czy ma to wpływ, ale no w jakiś sposób udało się zawsze nabić te 100% na gruncie. No właśnie łowiąc masę różnych dziwnych gatunków, jak tutaj. O, kolejny krąpik, ale to rzutem w tą stronę. No, rzutem w tą stronę. Tutaj co będzie? Tu jest okonek. No, ciekawe, ciekawe. Dobra, ja sobie łowię, zobaczymy, co tu będzie wychodzić. Tu jeszcze coś może siedzi. Nie wiem, musiałbym założyć haczyki wielkości 20. Byłoby chyba najbardziej optymalne. O, a propos sirotki, jest i ona. I to całkiem taka już całkiem ładna. No dobra. Narzekałem, a dostałem, ale to było rzucone tu w tą stronę. Musiałbyś mi Eddie napisać, czy ja w dobrą stronę rzucam. Bo ja już nie pamiętam. Z reguły ja łowiłem, tu były w ogóle takie krzaki wyższe z jednej strony, z drugiej strony. I to się łowiło albo w stronę tego, albo tutaj. Ale pamiętam, jak ktoś kiedyś w komentarzach pisał, że on sobie stoi bardziej w tamtej stronie, w tą stronę rzucał, ale to jeszcze przed modyfikacją tego krętego strumyka, nie? Tu się mocno zmieniło. Całkiem inaczej wygląda niż kiedyś. Nie, patrzcie, za szybko podniosłem, za szybko kręciłem, ale się udało zaciąć. No po to sam się zaciął ten leść dziadowski. Jak ja was nie lubię. Znaczy lubię, jak chcę je was łowić, ale nie w momencie, jak mam łowić za całkiem inną rybę, nie? Tu chyba już coś jest. Coś głos tracę. Kolejna świnka. Dobra, łowię, zobaczymy, co tu wyjdzie. Przyjdę do was może z podsumowaniem, chyba że coś zobaczę fajnego na haczyku. Dobra, będzie pierwsza ryba tu na spławik. Zaczynam już kombinować, nie? Ale mówię, sprawdzę, zobaczymy, co tu jest. O, pierwsza ryba na bolonkę. Złowiona od bardzo, bardzo dawna. Ja tu, jak łowiłem na spławiki na tym łowisku, to ewentualnie łowiłem sobie na baty, nie? Ale tak to nie. Dobra, czyli jest kolejna świnka. Kolejna świnka. Ileś tam, czy było więcej kleni? No, widzę jakiegoś klenia jeszcze kolejnego. Nie, na pewno są sapy. Tu coś mi się nie podoba, bardzo mi się nie podoba z tym haczykiem. No tu już która się ryba bierze i przestaje. Tam jest jakieś branie potencjalnie, bo się wykłada spławik, ale o tej godzinie się wykłada spławik. Leszcz. No co za leszcze z tych leszczy. Ja tu mam 8 metrów i 160 centymetrów było. Wydaje mi się, że 160 to za dużo, 140 powinno być chyba lepiej, bo ten spławik się podbijał. Mam wrażenie, że o dno haczył. Także są sapy, są tu uklejki, są tu okonie. Okonia to jest w ogóle dużo. Sirotkę widzieliście, jakie się zgarze są. Jest tu, no to jest taki bardzo multispot, nie? Na wbijanie procentów aktualnie wydaje mi się, że super spot. Oczywiście jak chcecie wbijać procenty na gruncie, to nie wiem, po co ja wyciągnąłem ten spławik, ale to raczej, żeby potwierdzić, sprawdzić, co tu bierze. Patrzcie, głębiej było, to on trochę wolniej płynął, jak haczyło to dno, nie? On też mi się wydaje, że na rzece muszę lepiej z dna łowić jakoś tak. Łatwiej kontrolować też, co dzieje się na tym spławiku. Tak mi się zawsze wydawało. No a tu te bolonki, ja pamiętam, ja używałem boloneczki, ale to bardziej na tym spocie, tym tutaj, w tych okolicach kiedyś się łowiło. To tam też dało się fajnie połowić na bolonki, kleniki chyba, z tego co pamiętam.
No, kolejny okonek. Tam jest jakieś branie. Czy mi się uda zaciąć? Nawet nie muszę tego robić. Po prostu jest. Tu jest kolejny okonek. Malutki, co prawda, ale ja mam haczyk wielkości 18. Może wypadałoby większe założyć, ale nie wiem, jakieś właśnie kiełby popróbował jeszcze łowić na tym spławiku. Ale rzucać się na kiełby tym bolonką, to nie wiem, czy ma sens, ale jak ktoś sobie chce połowić, nie wiem, uklejek biorą, widzę, tak? Miałem 2, to na spławik raczej byście to połowili na muchę albo białego robaka. Też na spokojnie. Też by się zakładało jakiś mniejszy haczyk. Właśnie mógłbym, tylko że tak, no na ukleje to trzeba byłoby też mniejszy grunt założyć. A z drugiej strony biorą z gruntu, z DNA na tych tutaj wędkach. Trzeba miałoby nie brać tutaj na spławiku, ale no widzicie? To płynie. Lepsze było to pierwsze ustawienie na 160 cm. Nawet trochę ponad. Można było jeszcze chyba więcej ustawić. Wtedy zaczyna to jakoś tak podbijać. O, skacze, widzicie? I ten spławik płynie po dnie. W tej chwili tu jest kleń. Tu już gościa widać. Także dużo jest tu klenia, dużo jest tu leszcza niestety. Niestety. No chociaż ostatnio się udało chyba jakoś sprawić, że ciasto czosnkowe na pęczach też te leszcze by brały. Znaczy, ja nie chciałbym mówić takich, widzicie, takie leszcze, lepiej by jakieś jazgarze wychodziły. Tylko jazgarze w dzień to tak nie bardzo, tak samo jak sirotka. Ale spot jest tak fajny, że całą dobę daje. O, tutaj nie udało się zaciąć. No dobra, ja sobie jeszcze postoję pewnie chwilę i to zakończę. Może jakieś podsumowanie zrobię, może to sprzedam. Zobaczymy. Nie wiem, czy ma sens, bo to nie jest taki spot pod gotówkę. Ewidentnie. Ale pod ilość ryb, pod wbijanie procentów, to tak. Zobaczcie, co to siedzi na spowiku. Ja mówię, o, jakaś ryba, sama się zacięła. Mamy godzinę 17. O, tu taki miętus na bolonkę. Tego to jeszcze nie widziałem. Na pewno nie o 17. Ale siadło to. Dobrze, jeszcze sobie ustawiam różne rzeczy, montuję w międzyczasie ten film i tak to się kończy. Że mam czas i to sobie leży. Także można i ten zestaw dłuższy czas już tu leżał. I tak patrzę, o. Ja myślę, że to kleń tak generalnie, bo tak mocno uderzył. Tak dosyć konkretnie siedział na tym zestawie. Ale fajne miętus 3 kg. No tego to się nie spodziewałem. Tu jest chyba kolejna świnka. Świnki byście zapewne większe łowili na większych spławikach. Bo tu już jest któraś świnka. Dużo jest konków. Bardzo dużo tych okoni, nie? No i taka seria tych szpłotek. To co pewnie na początku filmu mówiłem coś o płotkach, że tu się płotki łowią. Także no, pewnie jakiś pęczak czy białe robaki i byłoby tego więcej. Tylko, że nie wiem, pewnie więcej też by było potencjalnie tych leszczy, tych, których nie chcę łowić. To się nie mogę coś wciąć. Tylko, że takie pukanie, pulsowanie to też może być jak zahacza o dno i to tak to jest. No dobra. Bardzo fajnie ten spocik oddaje, aż mi żal kończyć. Może jeszcze trochę po to poleżę. Ja sobie film będę montował, ten, który teraz oglądacie. Coś tam porobimy. Może coś jeszcze wpadnie. Dopiero noc idzie. Ale że tu na gruntach te miętusy nie wchodzą, a tu wpadł na spławiku, to mnie zaskoczyło. Dobra, czas kończyć to nagranie. Zobaczymy, co to jest. Czy coś tu podeszło. Czy to warto za 7 sprzedać. Wydaje mi się, że więcej nie dostanę za te. Chociaż płotki to są dosyć płatne. Ale dobra, nie ma znaczenia. Tych okoni nałapałem pełno. To zaznaczymy. Zobaczcie, warto nawet brać najmniejsze sztuki. Chociaż tu, które są żywcowe. Ale dobra, kolejna kasa z tego. Tu jazgarze akurat 2.
Parę tych jazgarzy wyszło. Część, chyba z 2 były na spławik. Ten, patrzcie, prawie trofijny, nie? To chwilę temu go złowiłem. Już tego nie nagrywałem, bo nie widziałem sensu w tym, ale potencjalnie byłoby. A i tych, zobaczcie, kolejna ryba, którą dałoby się zaliczyć na tym spocie, też działa. Ale tam chyba bardziej drzewnica chyba się podobnie zakładało. Chyba dobrze mówię. A najlepiej sobie spojrzeć rekordy tygodnia aktualne i zobaczyć, na co ludzie łowią. Ale jeżeli takie łby tam są, to będą wychodzić. No, a w samej końcówce kolejna sapa, chyba już 3. czy 4, także one tu są krąpie. Z 2 na pewno miałem też na tym spławiku. Jazgarze to widzieliście. Jest szansa na sirotkę. To na pewno. Masa okoni, jakiś miętus. Ciekawe jakby na rosówkę łowił albo mięso w tym miejscu. No, multispot. Dużo tych kleni trochę wychodzi, dużo tych świnek. Także naprawdę bardzo aktywny spot, bardzo fajne na nabijanie sobie procentów umiejętności, ale też coś można zarobić. Coś za coś, nie? Bo może będziecie dobrze zarabiać, chociaż bez procentów umiejętności to nie wiem, czy będziecie dobrze zarabiać, a znowu tu się w miarę zarabia, a jak na niskim poziomie, ale myślę, że dosyć dużo procentów byście w międzyczasie wbili, nie? To na pewno. No dobra. Dzięki za obejrzenie. No i powodzenia na rybkach. Bawcie się dobrze.